Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj robimy pantofle, grube, puchate pantofle. Mam nadzieję, że pomysł na te pantofalki Wam się spodoba, jest to mój własny autorski pomysł, więc tym bardziej mam nadzieję, że zrobicie sobie takie pantofelki. Jeśli chodzi o pantofle, to oczywiście to mogą być dowolne zwierzaki, dowolne kolory. Ja postanowiłam zrobić pieski, ale z tych pantofli można spokojnie zrobić kota, misia, jednorożca, no nie wiem, co tam się Wam podoba, co się dzieciom podoba, bo to pewnie głównie będzie szał dla dzieci. Także wszystko zależy od tego, jak sobie wykończycie tutaj tą część przednią tych pantofelków. Ja jak robiłam tego buta, zrobiłam taki prototyp, jest to kot, ale miałam bardzo różną włóczkę i nie miałam jeszcze pomysłu ani na oczka, ani na buzię, po prostu tak mi wyszedł kotek, ale to jest oczywiście taka wersja, tak jak mówię, jeszcze nawet nie przyklejona, jeden but, ponieważ miałam resztki włóczki, więc prawdopodobnie to będzie tylko taki jeden dekoracyjny kot. Natomiast ja oczywiście pokażę Wam, jak zrobić taką część główną tego buta, pokażę Wam, jak zrobić tego pieska. Na końcu również pokazuję, jak zrobić takie uszy dla kota, ale jeśli chcecie zrobić na przykład misia, to serdecznie zapraszam na moje pozostałe filmy. Ja mam kilka takich maskotek typu właśnie miś, królik. Można się sugerować, jak wygląda pyszczek, jak robię uszy i bardzo podobnie zrobić sobie właśnie takie pantofelki. Natomiast w tym filmiku głównie skupiam się na wzorze na pantofle i na pieskach. Oczywiście planowałam zrobić jeden film, ale wyszły dwa, więc to będą dwa linki. Pierwsza część filmu to pierwsza część filmu, natomiast druga część filmu będzie zaraz pod tą pierwszą. Ja oczywiście wszystko zostawię w opisie na dole. Niestety piesek mi wyszedł trochę dłużej niż myślałam, dlatego będą dwa filmy. Dobrze, jeśli chodzi o samą konstrukcję, tak jak tutaj widzicie, tak to wygląda. No, ja jestem bardzo zadowolona, więc muszę się sama pochwalić. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa, że mi takie pieski wyszły. To jest akurat zamówienie mojej córki. Chciała pieski, więc są pieski. Jeśli, słuchajcie, chodzi o konstrukcję, to przede wszystkim postanowiłam rozpisać wzór na trzy rozmiary. Ale przyznam się szczerze, że zrobiłam tylko rozmiar M i to jest właśnie ten rozmiar M. Natomiast postanowiłam rozpisać jeszcze rozmiar S i rozmiar L, ale dla rozmiaru S potraktowałabym to jako rozmiar dziecięcy, dla rozmiaru M taki kobiecy, a dla rozmiaru L taki powiedzmy dla mężczyzn, powyżej na przykład tam noga powyżej 40, tak? Natomiast nie jestem w stanie Wam dokładnie powiedzieć, jakby to wyszło, ponieważ no, zrobiłam tylko rozmiar M. Nie mam takich małych nóżek na razie w domu, żeby zrobić rozmiar S. Jedynie to może dla chrześcijaków. No może L dla syna, który ma już dosyć sporą nogę. To faktycznie mogłabym się pokusić. Ale mam nadzieję, że skorzystacie z tego wzoru, sprawdzicie, jak się robi, ponieważ jest to moja pierwsza rozpiska. Wiem, że często pytacie o wzory. Cały czas się na tym zastanawiam, czy je sprzedawać, czy je robić. Na razie pokazuję Wam to, co tutaj zrobiłam. Jeśli wykryjecie jakieś błędy, to proszę dajcie znać w opisie, zróbcie rozmiar S, L, dajcie znać, jak się przerabiało, jaki wyszło, no jestem ciekawa, jak Wam to wyjdzie. Oczywiście nie jest to cały rozpisany wzór, jest to tylko początek tworzenia, jak go robimy i dalsza część, tutaj takie trochę tabelki i schematy. Nie jest to całościowy wzór, dlatego trzeba film oglądać cały i zobaczyć, jak ja robię poszczególne części, więc nie jestem w stanie Wam go ani wysłać, ani dać, bo po prostu nie rozpisałam go tak dokładnie, na razie tylko ćwiczę rozpisywanie. I nie mam nawet testerek, które by to mogły na razie sprawdzić, więc po prostu udostępniam tą kartkę na takiej zasadzie, że możecie oczywiście sobie zatrzymać film, print screena zrobić i pomału sobie pracować. Natomiast oczywiście po kolei, jak to robimy, ja tłumaczę na filmie. Nie mam tu tego rozpisanego, więc po prostu zapraszam do oglądania. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Ja oczywiście wszystkie informacje co do tego, jakie włóczki korzystam, ile weszło, zostawię w opisie na dole. Opis jest zawsze pod tytułem, trzeba rozwinąć zakładkę więcej i tam pojawiają się informacje. Tam umieszczę link, do którego będzie przypięta strona internetowa ze sklepu, w którym możecie zakupić te włóczki i od razu przyznam się, że jest to pewien rodzaj wspomagania mojego kanału. Klikając w ten link, po prostu kupując na tej stronie, konkretnie wspieracie moją twórczość i dalsze projekty. Także mam nadzieję, że skorzystacie.
Być może pojawi się tam później jakiś rabat, jeszcze nie wiem, zobaczymy, sprawdzajcie na bieżąco stronę z opisem. Także ja Wam serdecznie zapraszam sprawdzić opis i tam będą również wszystkie informacje na temat użytej włóczki i szydełek. Ja tylko tutaj tak szybciutko powiem, że oczywiście korzystałam z włóczki Himalaya Delfin Baby i to jest wzór podnapisany pod tą włóczkę. Jeżeli macie inną włóczkę puchatą, nie wiem jak jest z gramaturą, natomiast musicie sobie sami sprawdzić, czy pasuje wzór. Tu akurat 100-gramowy motek ma 120 metrów, być może są podobne, więc możecie próbować, ale nie gwarantuję, że po prostu wyjdzie tak jak tutaj. Także jeśli chodzi o zużycie i o kolorystykę, oczywiście dowolna. Ja teraz jeszcze tak powiem szybciutko, że ten wzór, pomimo że ma tylko 3 rozmiary, bardzo łatwo dostosować nawet w rozmiarze M pod różne wymiary stopy, pod długość stopy, nawet powiedzmy od 35 do 40, spokojnie, dlatego że część, która jest tutaj, jest również do zmienienia. Naprawdę robimy tylko pewne rozszerzenia, zawsze niezmiennie tak samo, natomiast to, ile chcecie mieć tutaj, żeby wepchać stopę, czy głębiej, czy mniej, to nie ma znaczenia, wzór się nie zmienia, można sobie dowolnie modyfikować, jak również długość tutaj tej stopy, więc każdy z tych rozmiarów, pomimo że jest S, M czy L, można bardzo łatwo dostosować pod stopę. Ja tylko mniej więcej starałam się zaznaczyć, co by było lepsze dla małej nóżki, dla średniej i dla większej, bardziej na wielkość pyszczka, żeby ten pyszczek na przykład dla dzieci nie był za duży, za mocny do podnoszenia. I tym się tylko sugerowałam. Natomiast długość stopy na bieżąco możecie sobie sami regulować właśnie przez tworzenie tutaj tej części, jak również głębokość tej stopy. Tak jak później Wam powiem, to ile chcecie włożyć stopy do środka zależy również od Was, ponieważ tą część można zrobić zdecydowanie głębiej. Ja zrobiłam troszeczkę płyciej, tak chciała córka, więc tak mam, natomiast naprawdę ten wzór bardzo łatwo można modyfikować. Wszystko powiem w trakcie robienia, także mam nadzieję, że Was zachęcę, mam nadzieję, że Wam się pomysł spodoba. Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawa, co Wy na to, czy macie już takie buty, a może już stworzyliście takie buty. Dla mnie jest to taki pierwszy projekt butowy, muszę tak powiedzieć, z którego oczywiście jestem bardzo zadowolona. No i mam do zrobienia jeszcze rozmiar L, ale to nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, tyle gadania. Przepraszam za długi wstęp, ale po prostu tyle trzeba było mniej więcej powiedzieć, żeby Was zachęcić. No to zaczynamy robić buciki. Aha, właśnie, jeszcze a propos tego tutaj kotka. Nie pokażę Wam, jak zrobić kotka, ponieważ no, nie mam drugich takich włóczek, drugiego, a to był taki naprawdę bardzo prototyp i nawet jeszcze gdzieś coś zmieniałam i troszeczkę inaczej wykańczałam. Chcę Wam tylko pokazać, że po prostu da się z tego zrobić również kota. Dla tych, co robią koty, dla tych, co robią psy, misie, naprawdę, uwierzcie mi, można wszystko zrobić. A tak mniej więcej wygląda bucik. Jedyną rzeczą, aha właśnie, no to co miałam jeszcze właśnie powiedzieć, to jest to, że wydaje mi się, że pomimo, że robimy sobie tutaj taką mocną, sztywną podeszwę, przydałoby się coś tutaj na nią nakleić. Albo kupić taką podkładkę, podeszwę, gotowe takie są wkładki do butów, na przykład, i nakleić, bądź kupić karton taki, może nie filcu, ale są takie gumowe kartony. Za chwilkę. O, już Wam pokazuję. Mam coś takiego, to jest taki gumowy arkusz. Jego można prawdopodobnie kupić w papierniczym i można by się pokusić o naklejenie tutaj tej części, ponieważ wiadomo, ta część będzie się brudzić. Pomimo, że mamy czysto w domu, zazwyczaj gdzieś tam się jeszcze łapie ten kurz i wtedy trzeba częściej prać. Aczkolwiek nie wiem, czy ten but nadaje się do wyprania w pralce. Nie próbowałam. Myślę, że trzeba by go bardzo delikatnie prać, ponieważ mamy tutaj oczy i nie boję się o to, żeby się gdzieś popruł, bardziej o to, jakby po prostu później się mechacił. Nie mam po prostu praktyki w tym praniu. Natomiast zalecam albo kupić sobie taką gumową, taki arkusz, albo filcowy, ale filc może się ślizgać, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Albo po prostu taką wkładkę do butów, którą można specjalnie wyciąć z gumową podeszwą i nakleić bądź doszyć. Także jeśli chodzi o tą część tutaj, to może ona jest taka na razie jeszcze niewykończona, ponieważ jeszcze nie zdążyłam się rozeznać, co będzie dobre. Mam nadzieję, że Wy wiecie, co można by tutaj dokleić i że z łatwością sobie z tym poradzicie. Aczkolwiek nie musi to być robione, ale tak jak mówię, ja mam akurat jasną podeszwę, bo mi tutaj kolorku brakło,
oko, ale ciemniejsza podeszwa byłaby zdecydowanie lepsza. I tak jak jeszcze wspominałam a propos butów i zużycia, ja nie jestem w stanie dokładnie Wam powiedzieć, ile weszło konkretnie na rozmiar S, M czy L, ponieważ ten rozmiar jest rozciągalny i trzeba wiedzieć, że ten bucik możecie zrobić dłuższy bądź krótszy. Ja tylko mogę Wam powiedzieć, że na ten jeden mój but zużyłam około 250 gramów na jeden taki bucik w rozmiarze M, ale to jest taki rozmiar powiedzmy na 37, czyli jeżeli byłby na przykład 38 czy 39, mogłoby już braknąć tej włóczki. Ja też zużywałam resztki, robiąc tutaj taki wzorek, żeby mniej więcej pozużywać to, co mam, więc powiedzmy, że na taki rozmiar minimalnie 250 gramów to jest minimum na 37, numer 37 stopy. Natomiast im więcej tych motków kupicie, tym kolorków możecie dodać więcej i sobie po prostu stworzyć fajne zwierzątko. Dobra, przepraszam za ten wstęp. Robimy buty. Ok, to zaczynamy. Ja robię rozmiar M, czyli taki dla kobiet, ale tak jak Wam powiedziałam na początku, bardzo łatwo go dostosować do każdej długości stopy, więc tak jak wspominałam, nawet między 35 a 40 spokojnie można robić ten rozmiar. Zaczynamy sobie od pyszczka, czyli tutaj od tej części, więc wybieramy kolor, który przeznaczyliście na pyszczek. Ja już mam tutaj końcóweczkę włóczki i zaczynamy. Przydadzą nam się znaczniki, ponieważ włóczka jest dosyć trudna do przerabiania, zwłaszcza dla osób początkujących, dlatego pokażę Wam, jak można sobie ułatwić pracę i jak rozpoznawać oczka, ale w tym celu potrzebujemy trochę więcej znaczników. Dobrze, zaczynamy, słuchajcie, od tego pierwszego z rzędu, wykonujemy odpowiednią liczbę oczek łańcuszka, ponieważ ja robię rozmiar M, więc nabieram 10 oczek łańcuszka, dla rozmiaru S będzie 8, dla rozmiaru L 12. Czyli robimy pętelkę podstawową, odpowiednio ją zmniejszamy i wykonujemy 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Pracujemy dookoła, więc na początku będziemy pracować tutaj na tylnych pętelkach łańcuszka, wrócimy i będziemy pracować na przednich pętelkach. Natomiast, żeby sobie właśnie teraz ułatwić pracę, wbijamy sobie znacznik w 9 oczko. To jest przedostatnie oczko. Tu jest 10, a to jest 9. Ale wbijamy sobie w przednią pętelkę tego oczka. Czyli zobaczcie, zahaczam sobie znacznik w 9 pętelce, tutaj w przedniej, po to, żeby wracając znalazła po prostu tą pętelkę, żebym się nigdzie nie pogubiła. I teraz tak, zaczynamy od drugiego oczka od łańcuszka, czyli moje 10 pomijam, Wasze 12 pomijacie, Wasze 8 pomijacie, wbijacie się o jedno mniej, czyli ja wbijam się w 9, Wy w 7 bądź w 11. Czyli tak, to zostaje oczko, natomiast właśnie w tym 9 robimy pierwszy półsłupek. W ogóle przechodzimy już do drugiego rzędu, więc w tym rzędzie wykonuję 8 półsłupków. Wy odpowiednio 6 bądź 10. Ja wykonuję 8, czyli tak mam pierwszy, czyli raz, znowu pobieram tylko tylną pętelkę, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i mam tutaj jeszcze 8 półsłupek, ale zanim go przerobię, również wbiję sobie tutaj znacznik w przednią pętelkę, ponieważ gdy będziemy wykonywać tutaj w ostatnim oczku półsłupki, ona może Wam się gdzieś zgubić. Jeszcze zapomniałam o ważnej rzeczy, oczywiście tutaj na początku trzeba sobie zaznaczyć ten pierwszy półsłupek. Ja wiem, gdzie on jest, ale pamiętajcie, żeby sobie zaznaczyć, ponieważ mamy tutaj oczko brzegowe, 10, więc może Wam się pomylić. Ja akurat mam tutaj, czyli mam tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i robię 8 oczko. Mam tutaj wpięty znacznik w 8, ale w tylną pętelkę, a teraz zbijam się w przednią i robię półsłupek. W dalszej części wszyscy wykonują to samo, niezależnie od rozmiaru, czyli czarny kolor oznacza wykonanie cały czas tego samego, niezależnie od rozmiaru. Tylko liczba oczek się różni przy danych kolorach. Czyli 3 półsłupki w tym ostatnim oczku, dokładnie takie zawracające półsłupki. Czyli zobaczcie, mamy raz, tutaj się wbijamy po prostu dowolnie w całe oczko, 2 i 3.
No i właśnie, dzięki temu, że wbiliśmy sobie tutaj ten znacznik, wiemy, gdzie jest ta pętelka od przedostatniego oczka. Po wykonaniu tych 3 półsłupków ciężko byłoby ją rozróżnić, zwłaszcza dla tego puchatej włóczki. I teraz tak, już usuwam sobie ten znacznik i dalej przerabiam 7 półsłupków, wy 5 bądź 9, w zależności oczywiście od rozmiaru. I ja przerabiam 7, czyli mam raz, tutaj pobieram tą tylną pętelkę, 2, 3, 4, 5, 6 i zobaczcie, jeśli Wam dobrze wyszło, to właśnie powinniśmy się teraz zatrzymać przed oczko, ostatnie oczko mamy wbity znacznik. I czyli zrobiłam 7 półsłupków. Następnie wszyscy wykonują to samo, dla każdego rozmiaru, czyli 2 półsłupki w tym ostatnim oczku. Już zdejmuję sobie ten znacznik, już wiem, gdzie jest ta ostatnia pętelka i tutaj wykonuję zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym. I zobaczcie, tu mam początek, tu mam ostatnie oczko, a tu mam oczko, które było oczkiem brzegowym, czyli tak zwanym 10. Obecnie potrzebuję już tylko jeden znacznik, czyli będę sobie znaczyła ostatnie oczko do przerobienia. Można sobie zamknąć, żeby się nie zgubił. Natomiast kolejnym oczkiem, w którym się bijam, jest właśnie to tutaj. I przechodzę do kolejnego rzędu, czyli mam do wykonania zwiększenie 2 w jednym, czyli wypinam sobie już ten znacznik i w miejscu, gdzie był, wykonuję zwiększenie 2 półsłupki w jednym oczku. Raz i 2. Zobaczcie, włóczka może nie jest zbytnio łatwa do przerabiania, ale tutaj, jak się wbijecie pomiędzy, widać takie właśnie pętelki. Tak naprawdę te pętelki są pomiędzy tutaj takimi skośnymi pętelkami. Jak się luźno powbijacie pomiędzy, to zobaczycie, że są właśnie tutaj te oczka. To jest trudna praca, zwłaszcza jeżeli po raz pierwszy robicie na tej włóczce. Nie polecam po raz pierwszy robić na tej włóczce i uczyć się na niej, ponieważ jest bardzo trudno rozpoznać pętelki, a liczba oczek musi się zgadzać, żeby oczywiście wyszedł nam but, a nie coś innego. Dobrze, przechodzimy dalej, czyli zrobiłam zwiększenie, teraz robię 8 półsłupków. Dla rozmiaru S jest to 6, dla rozmiaru większego jest to 10. Już nie będę Wam mówiła i tłumaczyła, oczywiście wiecie, o co chodzi. Ja pracuję tylko tutaj na środkowym wzorze, czyli wybieram kolor fioletowy i robię 8 półsłupków. Mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W dalszej części muszę zrobić zwiększenie i to 2 razy, czyli 2 półsłupki w jednym, 2 razy, czyli w 2 następnych oczkach robię zwiększenie. Zobaczcie, tutaj znowu jest taka duża pętelka. O, trzeba sobie po prostu popatrzeć, gdzie jest to całe oczko i robię 2 półsłupki. Raz i 2. I mam to zrobić 2 razy, więc w kolejnym oczku również robię zwiększenie. Raz i 2. I w następnej części mam do zrobienia 8 półsłupków. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I ja zaznaczyłam sobie ostatnie oczko do przerobienia i tutaj w tej części jest to zwiększenie, czyli znowu robimy 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. I znowu zaznaczam sobie ostatnie oczko. Po zrobieniu tego rzędu za każdym razem na końcu podaję liczbę oczek, która powinna Wam wejść, oczywiście odpowiednio do rozmiaru, którego robicie, czyli teraz powinna mieć 24 oczka. I przechodzę do 4. rzędu i znowu zaczynam od tej części, czyli wszyscy robimy to samo. W tym oczku robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym. Dalej przerabiam 10 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Dalej, dosłownie to samo, co było na początku tutaj we wcześniejszym rzędzie, czyli robimy 2 razy zwiększenie. Raz i w następnym oczku 2. I znowu 10 półsłupków. Raz, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na szczęście mi się tutaj zgadza. 9 i 10. I zgodnie z tym, co tutaj mam do wykonania, to w tym ostatnim oczku jeszcze muszę zrobić zwiększenie. Czyli raz i 2. I znowu wpinam sobie znacznik w ostatnią pętelkę. I przechodzimy już do rzędu 5, czyli zaczynamy od jednego tylko półsłupka, czyli robimy jeden półsłupek. Następnie robimy zwiększenie w kolejnym oczku. Raz i 2. Następnie przerabiam 10 półsłupków. Czyli mamy 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Następnie robię zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym, czyli raz i 2. Jestem tutaj. Następnie robię 2 półsłupki w 2 kolejnych oczkach, czyli po jednym półsłupku. Raz i w kolejnym oczku 2. I znowu 2 półsłupki w jednym, czyli w następnym oczku zwiększenie. I dalej wykonuję 10 półsłupków. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 półsłupków, 2 w jednym, czyli zwiększenie. Raz i 2. I po końcu powinien mi zostać jeden półsłupek do przerobienia. I tak też tutaj mam. Ostatnie oczko, jeden półsłupek. Dobrze. To jest koniec tej rundy. I teraz przechodzimy do rundy 6, która będzie bardzo podobna. Będzie się tylko różniła tutaj oczywiście liczbą oczek do zrobienia. Czyli zaczynamy od pierwszego półsłupka. Raz. Robimy dalej zwiększenie. Raz i 2. Dalej robię 12 półsłupków. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Dalej robię 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. Później 2 półsłupki w 2 kolejnych oczkach, czyli raz i 2. I znowu 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. I 12 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I jeszcze mam do zrobienia zwiększenia, czyli tutaj 2 półsłupki w jednym oczku i w ostatnim oczku jeden półsłupek. Ok, czyli wszystko się zgadza i zgodnie z tym powinna mieć 36 oczek łańcuszka. Tutaj się na chwilę zatrzymam, ponieważ tak jak zauważyliście, jest napisane koniec rozmiaru S. Oczywiście trochę po angielsku, żeby ułatwić pracę również osobom spoza innego kraju. Zobaczcie. Jeżeli robiliście różowy rozmiar, czyli ten mały dla dzieci, kończymy w tym momencie. Powinniście mieć na końcu 32 oczka. Tak naprawdę na tym etapie możecie sprawdzić, czy
to jest odpowiedni rozmiar na nóżkę, dlatego że będziemy robić 2 razy dokładnie to samo. Pyszczek ma taki sam wzór dokładnie na to, co jest tutaj w środku, czyli na tę część, którą wkładamy tutaj stopę. Ja włożę Wam rękę, ponieważ stopy nie włożę. Ale na tej podstawie możecie już się rozeznać, czy ten rozmiar nie będzie na stopę Waszego dziecka za duży, bądź też na stopę dla Was, czy dla kogoś innego za mały, czy za duży, ponieważ to jest właśnie ten kapelusz, w którą włożycie stopę. Jak widzicie, tak naprawdę przy rozmiarze S już nie będziemy więcej rozszerzać. To będzie cały obwód. Ja robię rozmiar M, więc troszeczkę u mnie to inaczej wygląda. Jeszcze mam do rozszerzenia. W 7 muszę zrobić jeszcze jeden rząd, ale w rozmiarze 6 kończycie to rozszerzanie. Więc sprawdźcie, czy ta nóżka, czy ten obwód wejdzie na stopę Waszego dziecka. Po prostu, jeżeli to jest dla rozmiaru S. Tak będzie w środku wkładało nóżkę. Oczywiście to będzie dłuższe, bo zrobimy sobie dłuższą tutaj tą część, ale już bez zwiększania. Czyli do tego momentu już, jak gdy zrobicie, możecie się mniej więcej rozeznać, czy będzie to odpowiednia szerokość na stopę dzieciaczka. Więc mam nadzieję, że to Wam pomoże. Natomiast jeżeli zauważycie, że jest za mała, to polecam robić rozmiar M. Natomiast jeżeli jest za duża, no niestety nie rozpisuję już dalej na rozmiar XS. Prawdopodobnie trzeba by po prostu nie robić 8, tylko zacząć od 6 i oczywiście wszędzie tam, gdzie mam tutaj zmniejszenia, odpowiednio sobie zmniejszać. Ja już niestety nawet nie wypróbowałam tego wzoru, więc nie chcę Wam mówić, jakby to wyglądało, ale da się to zrobić na podstawie tego, co tutaj widzicie, w jaki sposób to były zwiększenia. Można sobie zacząć oczywiście od mniejszej stópki, od mniejszej liczby oczek. Dobrze, słuchajcie, ja się zatrzymałam na 6, ponieważ robię rozmiar M, więc robię dalej. Dla rozmiaru S napisałam tutaj 0. Nie chodzi o to, że nic nie robimy, tylko że w ogóle nie robimy tutaj rozmiaru S. Zatrzymujemy się. Za chwilkę powiem, co dalej. Ja natomiast robię rozmiar R, więc przechodzę dalej do dalszej części. Czyli dla rozmiaru M wykonuję jeden półsłupek, 2 w jednym, czyli znowu robię zwiększenie. Tym razem robię już 14 półsłupków. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Następnie znowu robię zwiększenie, czyli mamy raz i 2 w jednym. Robię 2 półsłupki w 2 kolejnych oczkach, czyli raz i w kolejnym 2. Zwiększenie. Raz i 2. 14 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. I jeszcze mam do zrobienia zwiększenie i jeden półsłupek. No i na szczęście wszystko mi się zgadza. Mam tu zwiększenie i w ostatnim oczku jeden półsłupek. Dobra, i zobaczcie, doszłam do 7 rzędu, koniec rzędu dla robienia M, czyli mam na końcu 40 oczek i na tym na razie tutaj kończę. Natomiast jeżeli robicie rozmiar L, musicie zrobić jeszcze rząd 8, czyli dokładnie jeden półsłupek, zwiększenie, 18 półsłupków, zwiększenie, 2 półsłupki, zwiększenie, 18, zwiększenie, jeden półsłupek i na końcu będziecie mieć 40 oczek łańcuszka. I również podobnie jak dla rozmiaru S, teraz możecie sprawdzić, wkładając stopę dosłownie do środka, czy jest odpowiednia szerokość. Pamiętajcie, że to też musi być w miarę luźne, bo jeżeli zaczniemy wypychać tutaj puchem, to oczywiście ta szerokość może się tutaj zmniejszyć. Aczkolwiek ilość puchu zależy też od Was, ile chcecie wypchać sobie tego kapcioszka, więc to też można sobie regulować. Ok, słuchajcie. Musimy zrobić 2 razy to samo, czyli dokładnie dwie takie same części, ponieważ taka sama część jest zarówno pyszczkiem, jak i w środku tutaj tą częścią, ale
Zanim zrobimy tą część, to Wam powiem później, natomiast przechodzimy do zrobienia sobie już tutaj dalszej części, czyli zmieniamy sobie kolor. Zanim sobie jeszcze zmienię ten kolor, robię cały rząd dookoła 40 półsłupków. Ja mam tutaj 40, więc zrobię sobie 40. To jest dokładnie już na drugiej stronie. Mam wykonać jedno okrążenie, czyli 40. Tak, dokładnie tak samo po angielsku. Czyli zobaczcie, wpinam sobie tutaj jeszcze raz znacznik. Na razie te moje tabelki odsunę, żebyście się nie przerazili. Za chwilkę sobie dojdziemy do tego. Czyli tak, robię dookoła 40 półsłupków. 4, 5, 6, 7. Ok, zrobiłam sobie 39, zatrzymuję się jedno oczko przed i tutaj zmieniamy sobie kolor. Jeśli robicie sobie, ustaliliście sobie już kolorki, jaki pyszczek, jaka główka, to w tym momencie robimy głowę, czyli wbijam się jeszcze w ostatnie oczko, przeciągam, ale przeciągam już tutaj nowy kolor, czyli ten, który będzie docelowy. I w taki sposób tutaj to zostawiam. Oczywiście sobie tutaj ucinam. Gdzieś mi się nożyczki zapomniały. I tutaj te dwie końcówki wiążę już ze sobą. I teraz przechodzimy do części główki. Ok, czyli zmieniamy kolor włóczki i przechodzimy już do robienia głów. Jeżeli robicie kapciuszka w jednym kolorze, to nie musicie oczywiście zmieniać włóczki. A jeżeli planujecie kotka czy tam pieska, to oczywiście to jest moment, żeby sobie zmienić włóczkę. I teraz tak. Oczywiście przygotowałam taką tabelkę, żeby było Wam ułatwić pracę i patrzymy oczywiście na swój kolor, czyli tak, dla rozmiaru S to jest ta część, dla rozmiaru M ta środkowa część i dla rozmiaru L, czyli ta niebieska część, robicie tą część. Ja robię rozmiar M, więc patrzę tylko na tą część tabelki. Wy oczywiście wybierzcie swoją część tabelki. A zgodnie z tym zaczynamy od 4 półsłupków i zwiększenia i tą sekwencję powtarzamy 8 razy i na końcu powinniśmy mieć 48 półsłupków. Oczywiście dla osób zaawansowanych wystarczy przejść przez te wszystkie rzędy, ale dla osób początkujących zrobię to razem z Wami. Zobaczcie, robię 4 półsłupki, czyli tak, raz, dwa, 3, 4, czyli 4 półsłupki i w 5. oczku po prostu robimy zwiększenie, czyli robię raz i jeszcze raz w tym samym miejscu, 2. I to jest dopiero pierwsza sekwencja i tak muszę powtórzyć 8 razy, czyli zobaczcie, znowu raz, 2, 3, 4 i zwiększenie i znowu. Tutaj też trzeba patrzeć, żeby się nie pomylić i żeby się nie wbić lub nie zapomnieć jakiegoś oczka. Sama mam czasami z tym problem, więc też czasami muszę niestety spróć, ale tu patrzę, że jest kolejne, czyli mamy tak raz, 2. Zobaczcie, tutaj tak naprawdę widać teraz pomiędzy tutaj takie pętelki. Oczywiście to też zależy, jak robicie półsłupki, ponieważ wiem, że jest metoda robienia tak jak ja, czyli podciągam włóczkę od dołu, ale też od góry, czyli po wbiciu się bardzo często też są osoby, które ciągną włóczkę od góry. Wtedy ten wzór zupełnie inaczej się układa. Nie mówię, że źle, po prostu jest to inny sposób. W moim sposobie, tym, którym ja robię, widzę takie pętelki i wtedy wiem, że tutaj mam oczka jak gdyby pomiędzy tymi skośnymi pętelkami. Czyli mam tak 3 i 4 i tutaj jest skośna i tu, więc pomiędzy mam oczko. Raz i 2 i znowu tutaj sprawdzam. Zwłaszcza po tym zwiększeniu bardzo często nie widać tego oczka, ale trzeba tego pilnować, bo po prostu nie wyjdzie Wam taka liczba oczek i robienie kolejnego rzędu też nie ma sensu, jeśli się oczka nie zgadzają, bo po prostu się nie uda. I znowu raz i 2 i znowu 4, czyli raz, 2, 3, 4, raz i 2, czyli zwiększenie w 5. oczku i znowu 4, raz, 2, 3, 4 i zwiększenie 2 i raz,
2, 3, 4 i raz i 2, czyli zwiększenie. I tutaj powinno mi zostać 5 oczek, czyli raz, 2, 3, no i na szczęście jest 5. I tu wykonuję 4 półsłupki i w tym ostatnim zwiększenie. Jeśli inaczej Wam weszło, że na przykład brakuje Wam oczka, to musicie się wrócić i popatrzeć, gdzie zapomnieliście po prostu czegoś dodać. Oczywiście, tak jak Wam wspominałam, robię ten rozmiar. Wy musicie zrobić dla rozmiaru S 3 półsłupki i zwiększenie, również powtarzać 8 razy, a dla rozmiaru L 5 półsłupków, zwiększenie i powtarzamy 8 razy. W dalszej części, czyli tak można powiedzieć w drugim rzędzie, już nie numerowałam tych rzędów ze względu na to, że ta liczba jest inna dla każdego rozmiaru i pogubiłabym się, który rząd jak nazywać, jak numerować, więc po prostu dla mnie już tutaj jest jak gdyby od początku numeracja, czyli tu zrobiłam pierwszy rząd. Teraz robimy dookoła 48 półsłupków, czyli bez żadnych zwiększeń. Po prostu 48 i odpowiednio dla każdego rozmiaru dana liczba półsłupków. 2, 3, 4. Ok, czyli wykonałam ten rząd drugi. Przechodzimy do rządu trzeciego, czyli po kolei 5 półsłupków i zwiększenie. Tu sobie zawsze wpinam znacznik w ostatnie oczko, które muszę przerobić. I znowu, tym razem robię 5, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i znowu zwiększenie. I tak oczywiście powtarzamy 8 razy. Mi tutaj wypadł znacznik, ale zaraz sobie dojdę do tego. Raz, 2, 3, 4, 5. Niestety lepiej sobie te znaczniki zamykać, wtedy mamy pewność, że nam nie wypadną. Ale niestety trzeba je otwierać i tego się nie chce. Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu zwiększenie. I zrobię tak dookoła. Ok, zrobiłam sobie 5 półsłupków, zwiększenie, powinna mieć na końcu 56 półsłupków, więc teraz przechodzę do zrobienia całego rzędu 56 półsłupków. Tutaj na końcu mam zwiększenie, więc znowu wpinam znacznik i sprawdzam, czy mam 56 półsłupków, po prostu wykonując dookoła jedno okrążenie. No jest dobra metoda, żeby sprawdzić, czy nam się wszystko zgadza. Po prostu liczymy i sprawdzamy. Czyli mam tak 3, 4, 5, 6. Dobrze, więc robiłam 56 półsłupków dookoła i teraz jestem w tym rzędzie, czyli robimy 6 półsłupków i zwiększenie, czyli powtarzamy dokładnie tak 8 razy. I mamy tak 2, 3, 4, 5, 6 i w 7 oczku zwiększenie. I znowu powtarzamy tak samo, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie. I cały czas tak powtarzamy aż do naszego znacznika. Ok, zrobiłam okrążenie 6 półsłupków, zwiększenie 8 razy. Mam 64 półsłupki, więc w następnej rundzie robię 64 półsłupki dookoła. Bez żadnych zwiększeń. 2, 3. Ok, zrobiłam 64 półsłupki, więc w następnym rzędzie robię 7 półsłupków, zwiększenie, powtarzam 8 razy i powinna mieć 72 półsłupki. Czyli 7 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i w 8 zwiększenie. I znowu to samo, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. I powtarzamy tak do końca rzędu. I skończyłam tą sekwencję, 7 półsłupków zwiększenia, czyli w następnej kolejności wykonuję 72 półsłupki dookoła. Czyli mamy raz i 2, 3. I tak musimy zrobić 72 półsłupki.
I uwaga, zobaczcie, jestem tutaj na tym etapie, gdzie tutaj wykonuję 72 półsłupki, ale dla rozmiaru S kończy się wykonywanie rzędów przy 64 półsłupkach. Zobaczcie, to jest koniec wykonywania tej przedniej części bucika, czyli powinniście skończyć na 64 półsłupkach, jeśli wykonujecie rozmiar S. Dla mnie wykonuję rozmiar M, więc wykonam 72 półsłupki, potem wykonam jeszcze 8 półsłupków, zwiększenie razy 8 i ostatni rząd to jest 80 półsłupków. Natomiast dla rozmiaru L oczywiście mamy o jeden dodatkowe 2 rzędy do wykonania, żeby oczywiście bucik był szerszy. Ja teraz jestem tutaj, wykonam i zaraz wracam. Ok, przerobione 72, więc ostatnia sekwencja już do przerobienia dla rozmiaru M to jest 8 półsłupków, zwiększenie i powtarzamy 8 razy. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zwiększenie. Dalej powtarzamy cały czas tą sekwencję aż do znacznika. Ok, skończyłam sekwencję 8 półsłupków, zwiększenie razy 8, mam 80 półsłupków i na dodatek zrobiłam jeszcze okrążenie jedno z 80 półsłupków. Dokładnie jestem na tym ostatnim rzędzie, czyli mam już to zrobione. Natomiast jeżeli robicie rozmiar L, trzeba iść dalej i zrobić jeszcze 2 tutaj dodatkowe rzędy, tak żeby w sumie mieć 96 półsłupków. To na razie jest tyle, jeśli chodzi o zbudowanie tej części bucika. Już tylko się oddalę. Właśnie tej tutaj. Natomiast musimy teraz z powrotem wrócić do tej pierwszej części, tak jak Wam powiedziałam na początku, że robimy tą część 2 razy, czyli dokładnie tą część, ponieważ to na razie mamy tylko pierwszą część, ale żeby wsadzić stopę do środka, potrzebujemy jeszcze tutaj taką właśnie część. I teraz tak, wybieracie sobie kolor, który będziecie mieć w środku. Ja mam dokładnie taki sam jak pyszczek, ze względu na to, że nie mam więcej włóczek, korzystam z tego, co mam, więc wybrałam sobie taki sam kolor, co tutaj, ale tak jak Wam powiedziałam na początku, tutaj w środku może być również ten sam kolor główny, jak również ta podeszwa. Wtedy lepiej dopasować ilość motków, bo nie musimy kombinować z różnymi kolorami. Ja natomiast mam w zanadrzu po prostu różne kolory, dlatego ten bucik jest może troszeczkę taki kolorowy, łącznie również z takimi tutaj paskami. Tych pasków w ogóle nie musi być, możecie iść ciągiem, jednym kolorem tutaj, jednym kolorem w środku i jedną kolorem tutaj. Wówczas po prostu wystarczy kupić jeden motek na przykład na uszy i na pyszczek, a odpowiednią ilość motków na jeden kolor bucika. Natomiast jeżeli planujecie jakieś wzorki, kolorki, no to tych motków wtedy oczywiście trzeba dokupić więcej. Czyli teraz tak, przechodzimy do tej części tutaj środkowej i dochodzimy do momentu, już się przybliżę, dochodzimy oczywiście do tego samego punktu, czyli jeżeli robiliście rozmiar M, to dochodzimy do 7, jeżeli robiliście rozmiar S, to do 6, a jeżeli L, to do 8. To jest dokładnie ta sama część, ja już sobie przygotowałam, ponieważ nie będę pokazywać jeszcze raz tego samego, ale oczywiście zaczynamy od pierwszego rzędu i dokładnie wykonujemy jeszcze raz to samo. Natomiast tutaj nie kończymy na tym, ponieważ musimy sobie zrobić tak naprawdę miejsce na nogę w środku, na stopę, którą będziemy chować. Na razie ta część jest tutaj bardzo płytka, dlatego trzeba sobie jeszcze nadbudować kilka rzędów, kilka okrążeń bez żadnych zwiększeń. I to wszystko zależy od tego, jak chcecie mieć bucika zrobionego. Czy bardzo chcecie chować stopę, załóżmy, że to jest stopa, to bucik może się chować nawet już przy samej nodze, bądź też mniej więcej w połowie. Mój właśnie się tak mniej więcej chowa w połowie, ponieważ jest to but dla córki i ona nie chciała mieć za bardzo zabudowanego. Czyli powiedzmy, że, no i tutaj się znowu muszę oddalić, że można bucika tak zrobić, że będzie całkowicie zakrywał tą pierwszą część stopy. Wówczas nie musimy budować tutaj aż takich długich tych brzegów, tak? Czyli musimy po prostu wybudować większą część tutaj. I ta część tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla wzoru, ile takich rzędów zrobicie. To już w ogóle nie mam tutaj rozpisane, ponieważ to wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć i co chcecie, jakiego bucika chcecie zrobić. Bardziej takiego niespadającego, bardziej właśnie zabudowanego, czy mniej zabudowanego. I od tego momentu możecie właśnie sami zadecydować, ile rzędów zrobicie. Tą część będziemy ogólnie
wkładać tutaj do środka. Oczywiście będziemy ją wywijać tutaj na tą prawą stronę i będziemy sobie ją tutaj wkładać, ale na razie oczywiście jest to za malutkie i w ogóle by tam tutaj nic to nie dało, dlatego ja postanowiłam i tak zrobiłam w pierwszym buciku, że dodatkowo dobuduję 6 okrążeń bez zwiększeń, czyli na końcu mam 40 półsłupków i teraz po prostu na prosto robimy dookoła 6 rzędów półsłupków. Tak naprawdę możecie to po prostu sprawdzać na bieżąco, ponieważ mamy już tą część gotową, nie wiem mniej więcej ile ona będzie tutaj wynosić i wiadomo, że bucik mniej więcej wygląda w taki sposób, że w środku mamy tą część. Jeżeli skończylibyśmy na takiej części, no to tyle mamy, żeby mieć puch i żeby taka jest odległość właściwie na puch. Może jednak będzie lepiej tak widać, tak? Natomiast im więcej zrobicie tym rzędów, tym będziecie mieć mniej na puch, ale wtedy głębiej wsadzicie sobie stopę. Natomiast oczywiście również możemy manipulować wysokością tej części, ponieważ jeżeli chcecie mieć bardzo głębokiego tego pantofelka, to załóżmy, tutaj budujecie na przykład do momentu, żeby mniej więcej mieć troszeczkę tutaj na puch, a tutaj cały czas budujemy na prosto. Zarówno tą część można wybudować kilka rzędów na prosto, jak i tą. Tylko kwestia tego, jaki chcecie osiągnąć efekt. Ja już sobie zrobiłam pierwszego buta, więc powiem Wam, jak ja to zrobiłam. Tu skończyłam dokładnie tak, jak Wam pokazywałam, 80 półsłupków dookoła i jeden rząd to był jako ostatni. Natomiast tutaj wykonam 6 rzędów. Już się tutaj przybliżam. 6 razy po 40 półsłupków, tak? Czyli po prostu cały czas wykonuję sobie teraz dookoła półsłupki, tak żeby łącznie mieć 6 takich rzędów. I jak to wykonam, zaraz do Was wracam. Aha, jeszcze taka informacja, bo oczywiście tutaj w tej wersji, gdzie robiliśmy pyszczek, było jedno okrążenie z 40 półsłupków bez żadnych zwiększeń. Natomiast tutaj się dokładnie zatrzymałam w tym 7, czyli nie robiłam tego jednego okrążenia, po prostu te 6 jest liczone zaraz po tym, jak skończyłam siódmy punkt, tak? Czyli w sumie mam dalej 6, nie że 7, bo na przykład zrobiłam ten jeden, tylko po prostu 6. Ale tak jak Wam wspominam, to wszystko zależy od tego ostatecznie, jak chcecie, żeby bucik leżał na nodze. No to za chwilkę do Was wracam. Ok, zrobiłam te 6 rzędów, o których Wam mówiłam i już zdecydowanie ta część jest tutaj dłuższa i mogę głębiej włożyć stopę. Oczywiście teraz rękę, ale nadal nie jest to cała stopa, więc jeśli chcecie głębszy bucik, musicie sami zadecydować, ile takich rzędów zrobić. Natomiast pamiętajcie, że oczywiście ta część nie może być dłuższa od tej części, więc gdy przyłożę sobie te dwie części blisko, równo siebie, tutaj te krawędzie ze sobą, to zobaczcie, zostaje mi tyle. I dla mnie to jest odpowiednia część. To jest część, która jest tutaj mięciutka, którą wypycham puchem i nadaje taki ładny kształt pyszczka. Natomiast jeśli będziecie robić głębszy bucik, to pamiętajcie, że jeżeli tutaj macie ostatni rząd 80 bądź tam 96 czy też 64, to tych rzędów możecie też zrobić więcej. Na przykład na każde kolejne rzędy, kiedy chcecie zwiększyć tutaj, zwiększacie również tutaj. Bądź też sami możecie dostosować, ile takich rzędów. Na przykład, gdybym chciała jeszcze zrobić głębszy bucik, to na przykład zrobiłabym 2 rzędy tutaj i jednocześnie dodałabym 2 rzędy tutaj. Tak jak mówię, jest to część taka, którą możecie sami zadecydować, jak głęboki może być bucik, ponieważ nie zmienia się liczba oczek, zmienia się tylko długość tutaj tego buta i ilość rzędów, których potrzebujecie. Ale pamiętajcie, żeby zachować jakąś odległość, żeby wypchać tutaj puchę. I teraz tak, mam skończoną tą część, więc odcinam włączkę, muszę znaleźć nożyczki i robię tutaj oczko ścisłe. Tutaj sobie zamykam to okrążenie. I teraz przyda nam się kolejny schemat, ten właśnie tutaj. Zaraz Wam wytłumaczę, o co w nim chodzi. Tylko się troszeczkę przybliżę. Pamiętajcie, że oczywiście dalej patrzycie na swój rozmiar, czyli ten schemat do tego, środkowy do środkowego i ostatni do tego. Ja jestem tutaj. To jest to mniejsze koło, które mam zrobione tutaj i dokładnie dookoła mam tutaj 40 oczek. To jest właśnie ta liczba. Jeżeli robicie mniejsze, to macie odpowiednio 32 i 48. I teraz przydadzą nam się 4 znaczniki, żeby sobie zaznaczać punkty, w których będziemy sobie łączyć w środku tą część. I teraz tak, łączymy w taki sposób, że
od momentu, kiedy mieliście tutaj ostatnie oczko, tutaj. Ok, skupimy się teraz na tym małym kółeczku, czyli na tym, gdzie mam 40 oczek i to jest dosłownie ta część, która wchodzi nam do środka buta. I teraz tak, tutaj zrobiłam ostatnie oczko, natomiast zaczynamy od tego najniższego tutaj, czyli od tego i wyznaczamy sobie 6 tutaj półsłupków. W pierwszym sobie można wpiąć znacznik i oznaczamy 6, czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w szóstym wpinam sobie znacznik. Czyli mamy zaznaczone tak 6, że pierwsze się liczy i ostatnie szóste również się liczy. 1, dobrze tutaj policzyłam, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. Jeżeli robicie rozmiar S, jest tyle samo, dla rozmiaru L jest to 8. Następnie wyliczam sobie 14 oczek. I tutaj zaczynam liczyć od następnego oczka, czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ale 14 ma być w środku, więc wpinam się w kolejne. Czyli 14 zostaje w środku, a wpinam się w te. I znowu odliczam 6 w taki sposób, że te 6 stanowi zarówno w znaczniku, czyli pierwszy jest oczkiem w znaczniku i ostatnim jako szóstym, tak? Ponieważ tego oczka nie liczyłam. Czyli mamy 14 wolnych oczek w środku. Natomiast 6 to są punkty razem ze znacznikami, czyli tym razem liczę 1, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu wpinam znacznik. Dokładnie idę tutaj po kolei. 6 i znowu powinno mi teraz w środku zostać 14. I już sobie policzyłam i mi się zgadza, czyli licząc od tego oczka do tutaj tego mam 14, nie liczę tego, które mam znaczniki. Czyli oczka ze znacznikami to są oczka, w których mamy mieć 6 oczek. Oczywiście inaczej jest dla rozmiaru S, czyli oczka ze znacznikami również są 6, ale po środku, pomiędzy znacznikami w rozmiarze S mamy 10, natomiast w rozmiarze L mamy 16, a w środku ze znacznikami mamy 8. Dobrze, tak przygotowana, mamy na razie tą podeszwę, bucik, odkładamy sobie tą część i teraz zajmiemy się tym większym kołem i dokładnie tak samo sobie to oznaczymy. Z tym, że tutaj troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Już Wam pokazuję. Jesteśmy w miejscu, w którym nie kończymy, ponieważ będziemy dalej pracować, ale jesteśmy w punkcie, w połowie pracy, czyli w tym momencie jestem tutaj. Tą część muszę rozdzielić na pół, ponieważ muszę zostawić 14 oczek, żeby połączyć z 14 oczkami, które wcześniej wyznaczyłam, więc to, co mi zostaje, dzielę na pół i wyznaczam tutaj 26 i tutaj 26, z tym, że te dzielę na pół. No i oczywiście to samo jest na dole 14. Dla rozmiaru S jest oczywiście po 10 na górze i po bokach po 22 oczka, natomiast tutaj po 16 i 32 na boku, 32 na drugim boku, ale ponieważ zaczynamy od połowy, to musimy podzielić na 16. Żeby Wam to przybliżyć wizualnie, muszę się troszeczkę jeszcze oddalić, żeby Wam pokazać, jak to będzie dokładnie wyglądało. My będziemy wywijać sobie teraz tą część na lewą stronę, ponieważ prawą część chcemy mieć ładną do środka, czyli lewa strona do lewej strony i to jest dokładnie to, co my teraz wyznaczamy. Zobaczcie, tutaj te 14 oczek będziemy ze sobą łączyć i tutaj będziemy łączyć 14 oczek. Ta przestrzeń, która nam zostaje, to są dokładnie tutaj ta część, którą będziemy budować sobie w okrążeniach. Czyli rozdzielamy, zostawiając środek pusty, po to, żeby budować sobie krawędź buta. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jest mi to ciężko wytłumaczyć. Mam nadzieję, że w miarę logicznie jest to narysowane. Czyli my robimy sobie tutaj taką przestrzeń na but. Tu będzie wkładana stopa, a tu będziemy dalej budować sobie ten bucik. I po to wyznaczamy sobie te miejsca, w których tu złapiemy razem i tu złapiemy razem. Natomiast ta część będzie tworzyła nam właśnie brzeg buta. I każda ta część jest inna w zależności od rozmiaru. Dla rozmiaru S łączenie jest przy 10 półsłupkach, zarówno na górze i na dole. Dla rozmiaru M 14 i dla rozmiaru L
16. No i teraz zajmiemy się właśnie podziałem tutaj tej części, czyli zgodnie z tym, co mam tutaj narysowane, może tak będzie lepiej, najpierw muszę odliczyć 13 półsłupków, czyli znowu odliczam sobie od tego półsłupka, który jest najniżej, czyli tutaj, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj naprawdę ciężko je rozpoznać, ale trzeba tak zrobić. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tym razem wbijam znacznik w 13 oczko, czyli wyznaczamy sobie tutaj 13 oczek i 13 oczko jest wbity znacznik. Oczywiście dla rozmiaru S w 11 oczku, a dla rozmiaru L w 16 oczku. Dalej musimy wyznaczyć 14 oczek tutaj, czyli znowu jest mi to ciężko, ja sobie policzę i zaraz Wam pokażę, gdzie mi to wyszło. Ok, już sobie to podzieliłam, ale powiem Wam jak, ponieważ bardzo ciężko się to liczy i trzeba naprawdę się skupić, żeby zobaczyć sobie dobrze oczka. Niestety ja mam ciemną włóczkę i tym bardziej tutaj nie widać, także za chwilkę Wam wytłumaczę, jak to zrobiłam. Czyli tak, jesteśmy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy, czyli dokładnie tutaj. Odliczam sobie 13 oczek dla rozmiaru M, 11 dla S i 16 dla L, z tym, że wpinam znacznik w 13 oczku, czyli dokładnie tutaj. Następnie znowu zostawiam 14 oczek w środku, czyli 14 oczek jest pomiędzy naszymi znacznikami. One są wolne, luźne, 14 luźnych oczek. 10 dla rozmiaru S i 16 dla rozmiaru L. Następnie 26 z tej strony, gdzie liczę od pierwszego oczko od znacznika i kończę na liczeniu również od znacznika, czyli od znacznika do znacznika mam 26 i znowu z powrotem 14 w środku, czyli wolnych oczek, nie licząc znaczników, 14 w środku i tym sposobem dochodzę do drugiej połowy tej części, czyli znowu do 13 oczek. Czyli w sumie mam dokładnie po położeniu tak to wygląda, z tym, że tutaj musieliśmy rozdzielić na połowę, tutaj jest 26, 26, 14 i 14. I tak samo musicie zrobić sobie dla rozmiaru S, czyli 11, 10, 22, 10, 11, 16, tutaj też 16, 32, 16 i 16. Pamiętajcie tylko, żeby dobrze sobie odznaczyć znaczniki. Ja przyjęłam taką technikę, że te środkowe części nie mają znaczników, to są luźne oczka, a znaczniki są wpięte i liczone do części bocznych. Taką sobie przyjęłam technikę, żeby się po prostu nie pomylić. Ok, i w zasadzie słuchajcie, to można sobie już odłożyć. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, to nie jest projekt, który jest rozpisany całkowicie. Teraz będziemy sobie właśnie już tworzyć buta zgodnie z takim rozmiarem, jaki potrzebujecie. Więc mamy wszystko ładnie wszystko podzielone. Zaczynamy od tej części. Czyli zaznaczamy sobie oczywiście tutaj znowu ostatnie oczko, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest początek. I przechodzimy teraz do zrobienia sobie 13 półsłupków. Zobaczcie. Oj, się naprawdę ciężko pruje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przy okazji sprawdzamy, czy dobrze podzieliliśmy. 10, 11, 12. No i oczywiście moim 13 oczkiem to był to, gdzie mam znacznik. Dla rozmiaru S jest to 11, a dla rozmiaru L bodajże 16. 13, ale nie, dalej wpinam sobie tutaj znacznik. Czyli cały czas zaznaczam to 13 oczko. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I teraz, słuchajcie, te 14, które tutaj mam, będę wrabiała razem z tymi 14, które tutaj mam. Ale zacznę sobie od tej części. Już tutaj Wam powiem dokładnie, ponieważ my tak naprawdę mamy tą część tutaj na lewej stronie, więc możemy sobie zacząć w dowolnym miejscu, ale ja zacznę od tej części górnej, tu gdzie wystawała ta część. Tu mam pierwszy znacznik, tak? Tak, gdzie miałam 6, natomiast tu, gdzie miałam 14,
Tak wygląda to z prawej strony, a tak wygląda to z lewej strony. Te z lewej strony tutaj troszeczkę inaczej wyglądają. To wszystko idzie teraz do środka, więc te brzydkie części zostają schowane. I zobaczcie, wpinam się w pierwsze oczko, pierwszą 14 i wpinam się tutaj, wkładam szydełko również w tą pierwszą. Oczywiście nie pomylcie się, tutaj jest takie dodatkowe oczko, które było oczkiem zamykającym, ale tutaj mamy luźne 14 oczka i powinniśmy się dokładnie spotkać w miejscu, gdzie mamy te znaczniki, tak? Czyli tutaj przerabiamy razem tą włóczką już tym kolorem 14 półsłupków. Po prostu przebijamy się przez jedno oczko, przebijamy się przez to drugie oczko i w taki sposób łączymy. Mamy 2, 3. Tutaj sobie trzeba dokładnie sprawdzać, które jest kolejne wolne. 4 i tu mamy 5 i znowu mamy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oj, będzie dobrze, 13, oczko przed znacznikiem zarówno jednej, jak i drugiej strony. Dokładnie tak powinniśmy skończyć. Mamy 14 oczek i mamy połączoną tutaj tą pierwszą część, czyli ładna prawa strona do prawej strony, wszystkie lewe strony są na lewej stronie, całkowicie chowamy sobie te wszystkie włóczki, można te końcówki, można je tutaj totalnie zostawić i tak mamy połączoną jedną część. Następnie z powrotem przerabiamy tylko tą krawędź, pomijamy sobie tą część, czyli zobaczcie, miałam tutaj ten jeden znacznik, na chwilkę go sobie wypnę i przerobię półsłupek. To jest dokładnie ten sam półsłupek, co tutaj, zanim połączyliśmy, a teraz jest po połączeniu i również go znaczę. Dokładnie w tych miejscach 14 było połączeniem, znaczniki dalej wpinamy i teraz robię 26. Wy zróbcie 10 dla rozmiaru S, 16 dla L i boczne 22, boczne 32, moje 26. Czyli tutaj w tym momencie powinna mieć 26 półsłupków i przerobię sobie tutaj znowu do momentu, gdzie mam drugi znacznik. Przerobiłam sobie cały tutaj ten bok, czyli łączenie było tylko tu, w tych 14. Tu przerabiam cały bok, 26 i 26 właśnie wychodzi mi w miejscu, gdzie miałam znacznik. Czyli przerabiam 26 i również wpinam ten znacznik, czyli dokładnie jestem w tym punkcie i znowu muszę połączyć drugą część 14 półsłupkami odpowiednio dla rozmiaru. Wy połączcie waszym półsłupkami. I teraz tak, znowu sobie połączymy tą część. Pamiętajcie, że znaczniki zostają w środku. Bierzemy pierwsze wolne oczko, czyli tak jak ja tutaj, pierwsze wolne oczko z tej strony i pierwsze wolne oczko z tej strony. Dokładnie patrzę, znacznik jest tutaj, a to jest wolne oczko, więc przerabiam. Półsłupki. Raz. Znowu mam tutaj mieć 14, 2, 3. Pamiętajcie, żeby tutaj zabierać całe oczka, 4. Z tej strony tutaj 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja Was bardzo przepraszam, że mi się tak zjeżdża ta praca, ale ona jest duża i nie mieści mi się tutaj w kamerce, ale oczywiście mam nadzieję, że wiecie, co robimy. 13, no i tutaj jest 14 oczko, zgodnie z tym, co Wam wcześniej mówiłam. Znaczniki mają być tutaj, jako oczka, które są niewrabiane do tych 14.
No i zobaczcie, tak to wygląda teraz. Mamy tutaj połączoną właśnie tą część na nogę i teraz dokładnie właśnie widać, ile wejdzie tej stopy. Tak jak u mnie nie wchodzi cała stopa, ponieważ tak jak Wam powiedziałam na początku, robię takie powiedzmy na pół stopy chowanie. Jeżeli potrzebujecie głębiej, to robicie sobie więcej rzędów. I teraz z powrotem wracamy do przerobienia jeszcze tutaj tej krawędzi, czyli dokładnie tej części, co mi zostało tutaj 13 półsłupków, dla Was 11 i 16 z tej strony. Czyli tak, znowu wypinam znacznik i oczywiście też z powrotem wkładam ten znacznik, ponieważ on będzie bardzo potrzebny. Więc jeśli pogubiliście, które to są oczka, to proszę Was, zróbcie tak, jak mówiłam, bo się po prostu pogubicie. I teraz tu będzie 13, czyli 2, 3, 4, 5. Ok, u mnie wszystko się zgadza. 13 oczko wychodzi właśnie tutaj w tym miejscu początkowym. No jest to bardzo trudne z uwagi na to, że po prostu nie widać tej włóczki, ale warto się pomęczyć, żeby sobie stworzyć takiego budzika. Dobrze, słuchajcie, przeszliśmy chyba przez najtrudniejszą rzecz, ponieważ włączyliśmy do środka miejsce na stopę i tym sposobem teraz będziemy tworzyć sobie boki tego bucika. On na razie tak śmiesznie wygląda. Już się tutaj oddalam. Może nie wygląda na początku jak but, ale on się ładnie uformuje, ukształtuje, gdy zaczniecie oczywiście też wypychać buta. To jest też moment, w którym warto sobie wpiąć już oczka i nosek, ponieważ później będzie nam się ciężko dostać do tej części. Ja sobie już przygotowałam tutaj nosek i oczka i teraz tak, w zasadzie to od Was zależy, którą uznacie część za dół, którą za przód, ponieważ tak naprawdę są do siebie bardzo podobne. Można uznać, że na przykład od tego miejsca, gdzie zaczynamy, jest tutaj przód. I teraz można sobie przymocować nosek. Ja mam taki nosek niezbyt duży, tak jak te oczka może też są troszeczkę za małe, ale już tak zostawiam. To jest około 2 cm i mocuję między od góry drugim a trzecim. Czyli tak naprawdę teraz trzeba sobie tutaj wpiąć, włożyć mniej więcej rączkę i na środku mniej więcej przymocować do góry nogami. Ale ja bym radziła troszeczkę dołożyć puchu, ponieważ zawsze inaczej to wygląda, gdy mamy puch, a inaczej, gdy robimy na płasko. Więc doradzam już pomału wkładać sobie tutaj wypełnienie. Też nie za dużo, bo wtedy tracicie możliwość tutaj wkładania tej stopy dużo. Tak po prostu na wyczucie, tyle ile Wam tutaj mniej więcej odpowiada i pasuje. I też tak, żeby właśnie bucik ładnie się układał. Tego puchu naprawdę może być dużo, bądź mało, to już wszystko zależy od Was. Cały czas wypychamy i układamy sobie kształt tego buta. I teraz popatrzcie, ten puch również można dać tutaj na górę. Wtedy ta buźka będzie taka bardziej okrągła. Tutaj w tej części buźka, pyszczek. Zobaczcie, tak naprawdę mamy na tyle miejsca, że możemy zrobić to dookoła, ale ja na tej podeszwie nie daję tutaj już puchu. Jest już tutaj podwójna warstwa, więc nie chcę, żeby ten puch się, jak będziecie chodzić, on się może właśnie przekrzywiać, więc jedyną rzeczą, którą robię, to są boki i przód, czyli jak gdyby na tej części już nie daję tego puchu, wypełniam sobie tylko tutaj tą część, tak? Mniej więcej po trochu z każdej strony, trochę na górze i trochę po bokach. I teraz właśnie, gdy już widzicie kształt tej buźki, ona się jeszcze musi tutaj dobrze ułożyć. O. I kiedy już wiecie, że kształt jest dobry, gdzieś tam jest już dopchany ten puch, można sobie ten nosek właśnie teraz dopiero równo ułożyć i zabezpieczyć sobie tutaj końcóweczką. Mamy może trochę utrudnione dojście, ale się da. Trzeba sobie tu po prostu wpiąć zabezpieczenie, żeby się nosek nie przekrzywiał. I to samo oczywiście robimy z oczkami w dowolnym miejscu, w zależności od tego, jakie duże macie te oczka. Ja żałuję, że niestety nie miałam większych. To są bodajże 15 albo 16. Te 2 cm mogłyby wyglądać o wiele lepiej, aczkolwiek na tym kocie zgubiły mi się te kolorki tutaj od spodu i na tym kocie akurat nie widać, nawet nie są jeszcze dobrze przymocowane. Ok, oczka oczywiście zależą od Was. Ważne, żebyście zrobili buciki 2 takie same, więc ja tutaj mam raz, 2 pełne rzędy, 3. i 4. mam zamocowane oczko, czyli mniej więcej tutaj. I również staram się
zostawić tyle samo tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, około 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli mniej więcej tutaj. Oczywiście ostatecznie trzeba sobie popatrzeć, jak to wygląda i zadecydować, w których miejscach już sobie to zablokować, ponieważ jak zaczniemy robić już ten but tutaj wyżej, to ciężko nam będzie się dostać i zablokować sobie te oczka. Więc to już zostawiam Wam, natomiast ja pokażę Wam, co robimy w dalszej części. Ok, teraz będziemy pracować tylko na jednej części, robiąc sobie jeden bok buta. Dokładnie od tej części, której Wam po prostu wystaje włóczka, do drugiej części będziemy musieli doczepić włóczkę, więc teraz pracujemy tylko tutaj w tych okrążeniach. I teraz tak, jesteśmy przy tej części. Zobaczcie, w tej części w środku mieliśmy 6 półsłupków, a tutaj w tej części w środku mamy 26. I czyli 26 plus 6. Dodatkowo ja jeszcze tutaj dodam po jednym oczku na każdym boku, po to, żeby nie tworzyła się dziurka. Ja za chwilę Wam powiem, jak to by wyglądało bez i dlaczego tak robię. Czyli dodatkowo dodaję jeszcze 2 oczka, czyli łączna liczba oczek, która będzie tutaj w tych okrążeniach, oczywiście chodzi mi o tą boczną część, to tutaj jest 26 plus 6, 34, tak? Mam nadzieję, że tutaj dobrze liczę. Tak, 34. I to są oczka, które Wam powinny wyjść tutaj na to okrążenie, zarówno jedno, jak i drugie. Tak samo sobie robimy w rozmiarze S, czyli patrzymy. Na każdym boku dodam po jednym oczku, czyli to będzie tak, 6 plus to, co tutaj mieliście, 22 i plus 2. Tak? Czyli mamy tutaj 22, 24, czyli będziemy mieć równo tutaj 30 oczek. Natomiast w rozmiarze L mamy sytuację, w której mamy 32, czyli ten bok, plus 8, plus 2, czyli mamy dokładnie 42 oczka. I teraz tak, zatrzymam się tutaj na chwilkę, ponieważ jeśli chodzi właśnie o te rozmiary, ja to robiłam tak bardzo, powiedzmy, spontanicznie, podział tych boków tutaj, tego wszystkiego, tak jak mi się wydawało, że będzie dobrze. Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie to zmodyfikować. Na przykład, jeżeli uznacie, że dziecięca stópka jest mniejsza i potrzebuje na przykład mniej tutaj tych oczek w tej części, zawsze możecie na przykład tutaj zostawić 4, a tutaj wyżej. Tylko to wszystko wymaga przeliczenia i zmiany. Ja zrobiłam ten rozmiar M i tak zostawiłam. Natomiast, tak jak Wam się przyznałam, nie zrobiłam mniejszego rozmiaru jeszcze. Może mi się kiedyś uda zrobić, może nie mam takich małych stópek już w domu. Mam raczej te większe, więc podejrzewam, że zrobię ten większy rozmiar. Dlatego nie mam jak tego zbadać. No chyba, że moim chrześniakom. No to jeszcze zobaczymy, czy będę miała czas. Natomiast jeśli Wam, tak jak mówię, nie podoba się ta liczba oczek, jest za mała bądź za duża, możecie tutaj jeszcze to modyfikować, po prostu dodając lub zmieniając sposób łączenia. Ale mi się wydaje, że też szeroki bucik z tej strony też jest fajny, bo po prostu trzyma tą nóżkę, jest cieplutki. Wiadomo, że tutaj jest troszeczkę większa różnica, bo jednak ta męska noga, większa noga potrzebuje tutaj więcej tych oczek. Ok, więc z tego, co ja tutaj Wam powiedziałam, w tym okrążeniu powinniśmy mieć 34 oczka, więc wracamy tutaj do tego momentu, gdzie zaczynałam tu. Nie wiem, czy będzie to widać, chyba będę musiała się oddalić. Mam nadzieję, że wybaczycie. I tymczasem odsłonił się trochę bałagan na biurku, ale tak to już jest. Dobra, popatrzcie. Robimy taką rzecz, że robimy sobie dalej tylko tą część, czyli tak. Tutaj znowu dochodzę do tego znacznika. Czyli robię tak, 1, 2, 3, 4, 5, trochę posprzątam, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i ostatnie oczko w tym jest to 13 tutaj,
Tu już mogę sobie usunąć ten znacznik, już mi nie będzie potrzebny. Było to ważne, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie zejść na tą część. I właśnie w tym 13 oczku schodzimy. Następnie zobaczcie, mam zaznaczone tutaj w środku 6 oczek. Ale tak jak widzicie, jakbym połączyła tutaj w tym miejscu, to powstałaby mi zbyt duża tutaj przestrzeń i dziura. Dlatego wybieram sobie tutaj dokładnie, to nie jest pętelka z oczka, ale to jest pętelka z półsłupka, żeby zrobić to jedno dodatkowe oczko, które pokazywałam, że zrobię zarówno jednej, jak i z drugiej strony i to przy każdym, niezależnie od rozmiaru. Po to, żeby po prostu nie tworzyć takiej przestrzeni wielkiej. Zobaczcie, gdybym przeszła tutaj, to ta dziura jest wtedy większa. Dlatego dodaję jak gdyby z tej strony jedno oczko, zaczepiając o ten półsłupek wcześniejszy. Tutaj nie ma oczka w dowolnym miejscu. Natomiast teraz wbijam się dopiero w to oczko. To jest raz. Już mogę sobie usunąć ten znacznik. Tu jest 2, 3, 4, 5 i znowu ostatnie oczko jest tutaj, czyli 6. Znowu wypinam sobie znacznik i robię 6. I dokładnie jest taka sama sytuacja, że tutaj byłaby dziura, więc wpinam się w tu dowolną pętelkę. Akurat ta pętelka prawdopodobnie jest z poprzedniego półsłupka, ale ją pobieram jako dodatkowe, żeby zniwelować dziurę. I teraz z powrotem wbijam się w miejscu, w którym miałam znacznik, czyli żeby się nie pomylić, można nawet jeszcze nie usuwać tego znacznika i zrobić sobie tutaj półsłupek. I znowu wypinam znacznik, nie jest mi już potrzebny i robię już, dochodzę tymi półsłupkami do końca. Teraz właśnie ta liczba, którą przed chwilą liczyliśmy, może nie było do końca jasne, co ja tam robiłam, ale właśnie to jest ta liczba, która nam tutaj powinna wejść. Już za chwilkę tutaj dojdę do początku. To jest mój początek. Jest. I zobaczcie, mamy zrobione okrążenie. To jest dokładnie to, co tutaj liczyłam, czyli u mnie powinno być 34 takich oczek z jednej zarówno jak i z drugiej strony. Dla rozmiaru S30 i dla rozmiaru L42. I teraz robimy sobie cały czas w tym okrążeniu. Mamy ładnie zbudowaną tutaj środek, nigdzie nie powinno być żadnych dziurek, wygląda wszystko jakby na prawej stronie, więc mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłam i wiecie, jak to robić. Natomiast teraz nie są już nam potrzebne znaczniki, ponieważ budujemy sobie tak naprawdę wysokość. I ja tą wysokość będę mierzyła już od tego rzędu, żeby było dokładnie tyle samo z jednej, jak i z drugiej strony. Mam to w innym kolorze, więc mam ułatwienie, ponieważ mogę to właśnie od tego momentu liczyć. Natomiast jeżeli Wy macie taki sam kolor, to warto sobie zaznaczyć znaczyć te rzędy w którymś momencie, na przykład przeciągnąć kawałek włóczki, bądź liczyć te rzędy, bądź cały czas znaczyć te boki, żeby Wam się nie pomyliło, ile takich rzędów zrobić. I za chwilkę Wam powiem, jak będzie wyglądała dalsza część, tylko przejdę sobie tutaj do tego momentu jeszcze raz, żeby Wam pokazać, że my tak naprawdę już nie musimy liczyć oczek, pod warunkiem oczywiście, że mamy tyle, co zrobiliśmy wcześniej, a ja już się upewniłam, więc mam. Po prostu, popatrzcie, przechodzę sobie cały czas tutaj dookoła już tylko te oczka, które wyznaczają mi to koło tutaj. Czyli tą część pomijamy. Dokładnie tutaj w tej części powinno właśnie Wam zostać 14 oczek, jeżeli robicie rozmiar M. No i tutaj cały czas dookoła przerabiam sobie węża. W taki sposób. A u mnie burza, więc fajnie się robi, bo przynajmniej nie jest gorąco. I zobaczcie, cały czas dookoła. Ok, zobaczcie. No i teraz mamy już ładne oczka, więc widać, które oczko mamy robić. Budujemy sobie wysokość, długość Waszego buta, tak? Zobaczcie, jeśli chodzi o mojego buta, to ja zastosowałam tutaj kilka kolorów, też dlatego, że nie miałam w jednym kolorze takich dwóch motków, miałam po kilka różnych kolorów. Ten kolor, który ja mam tutaj, nie oddaje rzeczywiście takich samych kolorów, kamera mi trochę zmienia. W rzeczywistości wygląda łagodniej i ładniej.
ale dzięki temu, że stosuję na zamian kolory, łatwiej mi te rzędy liczyć, ile ich mam. Zobaczcie, od środka zrobiłam 5 tą ciemną włóczką. Raz, 2, 3, 4, 5 i później zmieniałam drugim kolorem. Tak naprawdę są to bardzo podobne do siebie kolory. Raz ciemny szary, raz jasny szary, więc różnica jest niewielka, ale zawsze coś. I w taki sposób budowałam sobie długość buta. I teraz uwaga, jeśli macie głębokiego buta, na przykład do tego momentu, gdzie macie już tutaj nogę, to nie jest potrzebna długość bardzo długa tego tutaj boku. Natomiast jeżeli macie tak jak ja, ta długość jest potrzebna. O tyle jest fajnie, że my możemy na bieżąco wkładać nóżkę i patrzeć, dokąd robić. Oczywiście koniec robótki jest tutaj, tu gdzie jest pięta. I musimy jednocześnie robić dwa takie, żeby złączyć i powstał właśnie nam bucik. Ja za chwilkę Wam jeszcze pokażę, jak połączyć sobie kolory, tylko przejdę przez ten moment tej ciemnej włóczki. Ok, zrobiłam sobie 5 rzędów, tak jak Wam powiedziałam, ponieważ będę teraz zmieniała kolor. Ale ten kolor nie będę zmieniała na boku, żeby nie było widoczne, tylko zrobię tutaj to z tej strony, tu gdzie jest podeszwa. Czyli zobaczcie, po zrobieniu 5 rzędów, mniej więcej gdzieś tutaj na środku, dodaję sobie nowy kolor. Ale nie obcinam tej włóczki, nie ma sensu wiązać, ponieważ można ją po prostu bardzo łatwo przekładać, bez odcinania i bez wiązania. Czyli przekładam sobie nową włóczkę, i pracuję teraz jedno okrążenie na tym jaśniejsze. A tutaj oczywiście sobie już od razu zawiążę, żeby mi się nic tutaj nie rozplątało. Oczywiście w trakcie robienia warto sobie wypychać. Co prawda, w zależności oczywiście od rozmiaru, jesteśmy jeszcze w stanie tutaj dojść, dopchać bucika, tak żeby ładnie go uformować, ale trzeba to robić na bieżąco w miarę. I zobaczcie, no i teraz przerabiam sobie jedno, tutaj zostaje mi ten sznureczek cały czas, a przerabiam sobie jeden paseczek jaśniejszym szarym. I nie potrzebuję znacznika, ponieważ widzę, gdzie jest ostatnie oczko. Zrobię sobie okrążenie i powiem Wam, jak przełożyć znowu tą ciemniejszy szary. Przerobiłam sobie jedno okrążenie szarym i w ostatnim oczku, tu gdzie mam ciemne szare, przekładam jasne szare, ale już w tym momencie pobieram sobie już tą włóczkę z ciemnym szarym, tak żeby półsłupek wyszedł jasny szary, ale oczko już wychodzące było ciemne szare, tak? I znowu nie odcinam włóczki, tylko sobie tak przekładam i pracuję tak dalej. Ja mam taki pomysł, oczywiście to może być jednokolorowy bucik i wtedy nic nie musicie przekładać, po prostu robicie sobie do końca. Ok, i tak samo zrobię, jak dojdę tutaj. W przedostatnim oczku przeciągnę ciemne szary, a potem już przeciągnę jasne szary, żeby mieć oczko. I teraz tak, zobaczcie. To, co budujecie, to budujecie już długość Waszego buta, więc to jest to, co możecie dostosować niezależnie od rozmiaru. Ten but może być naprawdę bardzo długi. Ważne jest to, żeby po prostu Wam tutaj nóżka wchodziła w stopa w tą część i żeby tutaj było odpowiednio. Ja już wiem, na jaką długość to zrobić, ponieważ już mam pierwszego buta zrobionego. Dokładnie liczba rzędów u mnie bodajże to było 23 rzędy. Ale to wszystko zależy właśnie od tego, jaką potrzebujecie wysokość. 23 rzędy mam na myśli tutaj budowania, więc ja tutaj nie będę Wam podpowiadać, bo wszystko mierzymy na bieżąco. Natomiast zrobię pierwszą część, odetnę włóczkę i powiem Wam, jak doczepić drugą część. Natomiast Wy, jeśli robicie na bieżąco, można robić równocześnie, trochę podrobić jeden, trochę podrobić dwa. Jeżeli macie dwa motki, wtedy jest prościej dopasować sobie od razu docelową długość buta. Ale ja dokończę, ponieważ już wiem, więc zaraz się z Wami już znowu połączę. Ok, ja już zrobiłam pierwszą stronę mojego buta, natomiast niestety muszę ten filmik podzielić na dwie części, ponieważ obecnie już jest długi, a mamy jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, więc to by było na tyle w tej części. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na drugą część, link do drugiej części będzie na dole w opisie, a filmy będą koło siebie, więc też łatwo będzie go znaleźć. Także ja już serdecznie Was zapraszam na część drugą.